Sinking Feeder Bomb. Niezwykle skuteczna metoda połowu karpi latem. Bardzo serdecznie zapraszamy na film. Sinking bomb leci w bomb, robi grunt pod atak. Zero lipy, tylko plan, każdy rzut to znak. No to mój kod, nie przypadek, pełna bomba. Karp wjeżdża w tempo i kończy się ta zwłoka. Karol poluje rybę. To nie jest takie proste. Zobaczcie, Karol podmienił mi pudełko, kurna, dał mi jakieś brudne. Kurna, co to jest za... Młody człowiek, a już zobaczcie. Na klasyka jeździ taki dobry zawodnik, a takie brudne pojemniki. Ty na klasyka jeździsz? To mój jest ten, czyściuteńki, ładny, nówka sztuka. Tu jest cała historia moich startów. Młody człowieku, mógłbyś poznać trochę rzeczy. Sinking Bomb. Bardzo skuteczna metoda połowu karpi. Ja to trochę mówię jako taka informacja zasłyszana od ludzi, bo ja tego nigdy nie próbowałem. Jest z nami Karol, który łowił już tą metodą, dlatego ja tu wystąpię w roli ucznia i będę podpytywał Karola i mam nadzieję, że będę miał dobrego nauczyciela. Także Karolu, zaczynaj. Powiedz, co trzeba przygotować, żeby skutecznie łowić na Sinking Bomba? Sinking bomb to jest bardzo prosta technika. Potrzebny jest tylko pelet 8 mm i tak naprawdę proca. Więcej nic nie jest potrzebne. I zobaczymy, jedyne czym można się wyróżnić to częstotliwością strzelania, więc zobaczymy jak ryby będą reagować. No dobra, czyli przygotowanie tego całego towaru jest dziecinnie proste. Bierzemy po prostu paczkę peletu. Wsypujemy do pojemnika. Jak wspomniałeś o strzelaniu, więc tego strzelania, rozumiem, troszkę dzisiaj będzie. Dzisiaj będziemy trochę strzelać, więc trzeba przygotować sporo peletu. Ja jedną paczkę miałem otwartą i otworzę jeszcze jedną. Ja na start otwieram też dwie. No, mam prawie pełny taki pojemniczek. W razie czego mam ze sobą jeszcze dwie paczki. Jak widzicie, przygotowanie tego jest łatwe. Wystarczy otworzyć opakowanie, wsypać do pudełka, więc tamtych nie będę otwierał. Ale jak będzie potrzeba, będą ryby brały, będzie duża częstotliwość strzelania, wtedy sięgnę po tamte. Widzę, że mam dokładnie te same proce co ty, więc... Ja przygotowałem tylko jedną, więcej mam przy koszu. No dobra, to ja białą, to z białymi gumami też mam. Mam też z mocniejszą gumą, jakby trzeba było dalej strzelić, ale to też trzeba połączyć strzelanie z tym, gdzie nasza bombka Tak, poleci, rzucanie. bo jak będziemy strzelać dalej niż chcemy łowić, to nie ma sensu, nie? To trzeba raczej Trzeba w zgrać wszystko. w tym samym miejscu łowić. No dobra, to co? Idziemy na stanowiska i I zaczynamy walczymy. łowić. Karol, jako nauczyciel musisz mi tutaj parę wskazówek na start udzielić. Zestaw jakoś tam stworzyłem. Myślę, że to jest prawidłowy zestaw. Pewnie opowiesz o tym później. Natomiast chciałbym Cię zapytać, jak zacząć. Co założyć na haczyk, że tak powiem, czyli na włos? Co, zaczynamy od peletu? Na początku najlepszym wyborem jest pelet. No dobra, to zakładam pelet. Pelet w gumkę. Powiedz mi, jaka jest Twoja praktyka? Ile Ty zaczynasz? Ile mniej więcej tych peletów wrzucasz do mieszka? Ja zawsze nie patrzę na ilość peletu, tylko biorę sobie 3 palce i ile zmieszam. Tutaj ile jest akurat, 2, 4, 6 peletów. 6. I co, peletów. strzelasz po prostu przed siebie, obierasz sobie kierunek? Obieram kierunek i strzelam na obrany kierunek. Czyli to jest takie troszkę podobne łowienie jak pelet wagler. Zaczynamy strzelać, co starasz się, żeby to skupienie było w miarę nieduże, w miarę w to samo miejsce, żebyśmy strzelali. Czyli to są takie wspólne cechy pelet waglera. I ile razy, zanim zarzucić zestaw, to ile razy tam strzelasz? Z 3 razy. I tak na początek 3 razy, potem przed strzałem raz strzelić. To jest dobra odległość? Idealnie. Taka nie za daleka odległość powtarzalna. I co, i w to ładujemy zestaw? Na początku bym proponował za. Dobra, bo ryby tak jakby mają do nas przyjść. I co, ale wybierasz tą linkę, czy nie przeszkadza ten? Zostawiamy luźną. Tutaj branie nie widać tak jak na waglerze przy spłowiku, tylko widać jak żyłka zaczyna nam zabierać na Czyli wodzie. co, obserwujesz raczej tutaj Przez żyłkę, szczytówkę, żyłkę. Dokładnie. a jak wieje wiatr, to jest trochę utrudniony temat, co? Akurat Czy to- wtedy kija zabiera? To i tak, jak tutaj zobaczysz, że zacznie ci się napinać żyłka, to i tak zacznie ci kija zabierać. To jest tylko kwestia czasu.
A powiedz mi, po zarzuceniu, jak długo odczekujesz, żeby zwinąć zestaw i zarzucić ponownie? No bo jak rozumiem, to jest taka metoda, gdzie łowimy w toni. To jest toń łowiska, to jest nasze miejsce do łowienia, tak? Czy też odczekujesz na dnie, powiedzmy, nie, minutę, żeby ten pelet też na dnie być może stał się atrakcyjny, czy łowimy tylko w toni? To trzeba się dopasować do łowiska. Niektóre łowiska są płytsze i ryby od razu biorą po wpadnięciu sinka do wody. Mhm. A jeśli na przykład tutaj mamy głęboką, to można spokojnie pół minuty, minutę czekać, aż ten slow sink dalej opadnie i zobaczyć, kiedy są brania. Kiedy będą brania szybko, to nie musimy wtedy długo czekać na przerzucenie. I to teraz znowu ze 3 razy, czy raz? Raz, dwa i teraz można raz. A jak powiedziałeś, żeby zarzucić, to daleko za? 1,5–2 metra, tak. No też nie trzeba łowić idealnie w strzelanym pelecie, można łowić z boku. Te ryby nie będą tak idealnie. I myślę, że tutaj jest podobnie tak jak w pelet waglerze, że raczej jak to wpadnie do wody, to już tego nie podciągamy, żeby ten pelet Nie gdzieś... podciągamy, a przed wpadnięciem do wody trzeba zahamować, żeby ten przypon jednak za bombkę. Mhm. To samo co w pelet waglerze. Tak jak w pelet waglerze możemy odłożyć wędkę, dostrzelić. Teraz, żeby Aha, czyli w czasie opadania też cały czas dostrzeliwujesz. ryby. Dobra, okej. Jeżeli dostrzeliwujemy, to też ważna jest ta podpórka, żeby dolnik blokować, co? Czy nie ma takich brań, że Można kija odłożyć na zabiera? kolano, ale to też kija zabiera. Dokładnie. Ważna jest podpórka, ale też można spilnować po prostu ręką, odkładając na kolano. Zaczynamy łowienie. Jak widzicie, się nie śpieszę. Nawet nie mam zrzuconej wędki, po prostu sobie strzelam, czekam na te ryby. Nie spodziewam się, że ryby będą od razu. Więc strzelam, sobie przygotuję wędkę, muszę zmienić przypon po ostatnich zawodach. Od razu pokażę, że to jest bardzo prosta technika. Potrzebny jest przypon najlepiej długi. Akurat wezmę 12. Haczyk 12 KKHB z gumką. Zaczniemy na twardy pelet i zobaczymy, czy ryby będą w łowisku. To fajne, podobało mi się. Nie no, za duże obciążenie jest na koszu, to nie miałoby szans. Musielibyśmy do Tajlandii pojechać, tam byłaby taka możliwość. A powiedz mi, czy ja się tu powinienem martwić jakimiś zaczepami? Ryba chyba nie jest z tych największych, bo tu słyszałem, że nawet takie ponad 20 kg są. Już nie wspominam o większych, bo trudno mi sobie takie wyobrazić. Ale to też nie będzie jakaś bardzo mała ryba. Przygotowałem sobie 2 podbieraki. Jeden taki tradycyjny, powiedzmy, nie wiem ile to ma, 20 chyba cali. Taki tradycyjny podbierak na łowiska komercyjne. Ale mam też ze sobą podbierak 24-calowy z głębszą siatką. Więc jak się trafi tutaj karp z tych większych, to będę mógł go podebrać i tym większym. Od razu sobie odkurzyłem wędzisko, bo dawno tą wędką nie łowiłem, muszę przyznać. To jest Supera X Pellet Wagler, ale 3,60. Wybrałem celowo troszkę dłuższe wędzisko, żeby móc dalej zarzucać zestaw, żeby ten zarzut był łatwiejszy. Karol mi podpowiedział, że zaczepów nie ma, więc na razie dosyć nisko uniesioną szczytówkę mam. Nie stresuję się, że gdzieś ten karp może wejść w jakieś zwalone drzewa. Ciekawe, jak on tutaj zareaguje przy brzegu. A powiedz mi, Karol, są tu amury? No to z amurami to też może być niezła jazda, bo amur do brzegu idzie w miarę gładko. Jak się popełni błąd przy pierwszym podebraniu, no to później już jest długo. Łowisko jest dosyć głębokie, to jest chyba jakiś taki zbiornik pożwirowy. Woda może nie jest bardzo klarowna, natomiast widzę jakiś tutaj piaseczek na dnie, ale jest głęboka, więc domyślam się, że też tu jest jakieś naturalne źródełko, które cały czas zasila tą wodę.
Pewnie też woda przesadnie się nie nagrzewa i dlatego te ryby tutaj spodziewam się, że będą bardzo waleczne. Ciekawe, jakie będą miały kolory. Ajajajajaj. Swój zestaw budowałem troszkę intuicyjnie, bo nie konsultowałem się wcześniej przed wyprawą z Karolem. Umowa była taka, że się spotykamy na łowisku i tutaj o wszystkim gadamy na łowisku, więc budowałem zestaw intuicyjnie. Jedynie zapytałem Karola o żyłkę na kołowrotku i po prostu wziąłem kołowrotek ten, który jeszcze w ten weekend łowiłem na metodę, czyli 0,23 żyłka główna. Nie wiem, chyba tutaj mam też kawałek strzałówki. Jeszcze 0,28, żeby w tej końcowej fazie mieć mocniejszą żyłkę na kołowrotku, ale też żeby tak sobie pomyślałem, że żyłka o większej średnicy będzie powodowała, że ten zestaw wolniej będzie tonął. Ale to chyba nie jest ten zestaw z tą strzałówką, chyba że ta ryba taka tutaj tak głęboko tutaj jest. Ciekawe, czy Anglicy jak projektowali tą wędkę, to pomyśleli, że Polacy zabiorą ją na łowisko, gdzie są ryby ponad 10 kg. Myślę, że szykowali to wędzisko na karpie, góra 3-4 kg. A tu teraz wędka dostaje test na łowisku, gdzie są duże ryby. O, błysnęło mi coś jasnego, mam okulary polaryzacyjne, już coś widziałem, ale nie wiem, nie jestem w stanie ocenić tej ryby. Na pewno nie jest jakaś bardzo mała, także już mi się to podoba. Jakbyście widzieli, jak ta ryba walczy, to ja nieraz widziałem takie filmy, jak jakieś takie morskie ryby ludzie holują i te ryby gdzieś tam pod wodą w tym oceanie walczą, to ja w tych okularach polaryzacyjnych tu parę zrywów tego karpia widziałem, no to rzeczywiście taki trochę wariat. Ciekawe, co będzie, jak dostanie troszkę powietrza. Chyba jeszcze trochę się zejdzie z holem, to dodam może a propos tego, co wspomniałem, że zestaw robiłem intuicyjnie. Wędka 3,60 do pellet Waglera, kołowrotek Centris SD 520 z żyłką 0,23. Przypon mam zawiązany na żyłce 0,19 Reflo Power i haczyk numer 12 KKHB. Z tego co słyszałem, to Karol dokładnie chyba tym samym haczykiem łowi, więc tutaj akurat bez konsultacji wybrałem podobny, czy tam dokładnie ten sam haczyk. Karp już był bardzo blisko, ale teraz już sobie zdecydował, że jednak nie będzie walczył w pionie, czy tutaj kręcił kółka, tylko zaczyna mi odjeżdżać. O. No nie mogę, no się wypiął, no. Smuteczek. Sinking bomb jest skuteczny przede wszystkim w głębokich łowiskach. Żeby to sprawdzić, najlepiej jest przegruntować łowisko. Żeby zobaczyć, jak jest głęboko, czy to w ogóle ma sens. Też ryby muszą być do tego przyzwyczajone, do takiego opadającego peletu. I można łowić takie piękne ryby. Ten akurat mały, spodziewamy się dzisiaj większych, ale pokazuje, że slow sinking jest skuteczną metodą. To jest monster. Tak czuję. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale myślę, że to jest bardzo duża ryba. Nie gadaj, bo to jest ryba, tam jest taka boja, ja się boję, że ona mi tą boję okrąży. I takie dwie rundki dookoła bojki. Dziękuję. Karol wspomniał o tym, że sinking bomb jest skuteczny w niektórych okolicznościach. Nie zawsze się go używa i nie zawsze będzie działał. Natomiast są na pewno miejsca i łowiska i okresy w roku, gdzie to będzie metoda zabójcza, bardzo skuteczna i taka, która da wędkarzom wiele frajdy. Myślę, że znajdujemy się na takim łowisku. Łowiska do łowienia na sinking bomb to są łowiska, tak jak ja sobie to wyobrażam, to są łowiska głębokie. Chodzi o to, żeby podawać przynętę w toni.
Karpie latem bardzo często lubią podpływać i przebywać w górnej warstwie wody, szczególnie na głębokich łowiskach, więc łowiąc wszelkimi metodami gruntowymi, no nie jesteśmy w stanie tych ryb skusić do brania, no bo nasz koszyczek czy ciężarek wpada do wody, jak kamień leci na dno i przynęta wabi te ryby na dnie, a ryby znajdują się w górnej warstwie wody. Jeżeli łowisko jest dosyć płytkie, nie wiem, 1,5 metra, metr, nawet 2, no to czasami te ryby zejdą po prostu co jakiś czas, zażerują i znowu znajdują się w górnej warstwie wody. Natomiast jeżeli jest łowisko głębokie, nie wiem, ma 4, 5 lub więcej metrów głębokości, no to te ryby, jeżeli one są w toni, no to w toni można je przechytrzyć właśnie opadającą przynętą, a ciężko jest je zwabić do dna. Dlatego jeżeli nie znacie łowiska, to na takim nowym łowisku, zanim jeszcze na trzonek założycie sinking bomb, warto założyć zwykłą bombkę, zwykły ciężarek, taki ciężarek w systemie ICS i tym ciężarkiem wygruntować łowisko. Tu nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak dokładnie to łowisko wygruntować, gdzie są jakie tam spadki, tylko żeby się zorientować, że jesteście na łowisku, gdzie rzeczywiście jest głęboko. Założymy bombkę, jeżeli zarzucicie bombkę w łowisko i sobie policzycie, nie wiem, bombka wpadnie do wody, uderzy o powierzchnię, zaczynacie liczyć i doliczycie, nie wiem, do 5, 7 czy 10, to znaczy, że znajdujecie się w bardzo głębokim łowisku i można się spodziewać, że te właśnie duże ryby czy karpie będą gdzieś tam w toni przebywały i właśnie tam najłatwiej będzie je skusić do brania. Też jak zauważyliście, mam na sobie okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją. One też pomagają, bo dzięki tym okularom ja widzę, co się dzieje na powierzchni. Jak była flauta, to widziałem jakieś takie cienie ryb, powiedzmy, pod powierzchnią. Teraz jest delikatna taka falka, która marszczy tą wodę i tych cieni nie widzę. Natomiast widzę, że co jakiś czas blisko tego miejsca, które nęcę, pojawi się jakaś taka dziwna falka, coś dziwnego, jakieś oczko się pojawi i to jest dla mnie wskaźnikiem, że tam no, przebywają ryby. Więc okulary polaryzacyjne też przy takiej metodzie pomagają. O, ale już ja czuję, że te odjazdy tej ryby, chciałem powiedzieć, nie są takie mocne, ale są jeszcze mocne. Upakowany. Mam wreszcie jakąś większą rybę i wcale jej się tutaj prosto nie holuje. Powierzchnię mamy tak z koło 2 metrów pod sobą. Coś ci większy się daje. No. I jest czysta woda. Karol, ile ważą te ryby, jakbyś je ocenił? 6, 7? 5, 4, 5. Po 5 kg. Czyli Karol nie umie oceniać masy ryb. No coś ty. Ja bym go nawet do wagi nie dawał. 4 jak nic. Pierwszy dublecik dzisiaj. Wypuszczamy chyba ryby, Wypuszczamy, bo szaleją. one już chcą odpłynąć. Szkoda, że nie zważyliśmy. Ja trochę inaczej bym tę rybę ocenił. Nie była taka wielka. Będą większe. Co to w ogóle jest slow sinking bomb? Slow sinking bomb, tłumacząc dosłownie z angielskiego, to jest wolno opadająca bombka. Bombkę ciężarkową każdy zna, ale na takich głębokich łowiskach, jak tutaj się znajdujemy, taka bombka leżąca na dnie na 5-10 metrach jest często nieskuteczna. Dlatego wtedy używamy wolno opadających bombek. Jak strzelamy peletem, pelet opada. Taką bombką jesteśmy w stanie od powierzchni po sam dół sprawdzić, gdzie te ryby są. One nie muszą jeść cały czas na dnie, są gdzieś w połowie toni i przechwytujemy je na tej głębokości. Slow sinking bomb, tak jak pellet Wagler, jest bardzo aktywną i skuteczną metodą. Tak naprawdę cały czas tutaj aktywnie łowimy, strzelamy i holujemy ryby. To jest bardzo skuteczna technika, więc nie tracę czasu i kontynuuję łowienie. Do takiego wędkowania na slow sinking bomb nie jest potrzebny wcale specjalistyczny sprzęt.
Ja sam używam 11-stopowej Super X federowej, wcale nie do pellet Waglera. I mam taki zestaw, jak używałem teraz w weekend na zawodach. Kołowrotek Extremity 520 SD i żyłka 0,26. Gruba, ale nie przeszkadza, to pewnie się holuje i wcale te sluisingi bardzo dobrze lecą. Taka wędka też pozwala, przez to, że te sluisingi są w systemie ICS, pozwala to szybko zmienić metody, nawet na metodę czy bombkę ciężarkową, więc to jest też kolejny plus takiej bombki. Ryby powoli zaczynają nam się wkręcać. Teraz miałem po ostatniej rybie parę minut i branie od razu wpadnięcia sluisinga do wody, więc one wcale nie są głęboko. Pomimo, że jest tak duża, wcale bardzo nie wariuje, jest spokojna. Ale to nie pomaga, że jesteśmy na głębokim łowisku i po prostu tutaj nawet pod pomostem jest ponad 2 metry wody. Ona ma gdzie się wyszaleć i przez czystą wodę widzi tak naprawdę podbierak i mnie. Zaraz będzie najgorsza część holu, czyli podebranie tej ryby. Mała ryba, wypuszczam i łowię dalej. Pierwszy odjazd jest szaleńczy i muszę Wam powiedzieć, że ja musiałem trochę zmienić swoje przyzwyczajenia, jeśli chodzi o łowienie ryb. Bo zazwyczaj, gdy łowię na metodę, czy nawet na waglera jak łowiłem, no to miałem hamulec, powiedzmy tak, dociągnięty na beton i po zacięciu zawsze była chwila, żeby poluzować. Natomiast tutaj miałem jedno branie takie, że nie zdążyłem poluzować i ryba urwała żyłkę. Więc tak ząbek czy ze 2 ząbki poluzowałem, że tak dosyć ciężko, ale wychodził ten hamulec i zaciąłem rybę i myślałem, że dosyć ciężko żyłka wychodzi, a wyjechała po prostu na pełnym gazie. Więc to jest chyba ważne, żeby tak mocno tego hamulca nie blokować. Na tyle mocno musi być zablokowany, żeby, no wiadomo, przy zarzucie, choć który nie jest bardzo energiczny, bo ta bombka nie jest bardzo ciężka, ale żeby przy zarzucie nic nam z kołowrotka nie wychodziło, no i podczas zacięcia, żeby też raczej nic z kołowrotka nie wychodziło. Dopiero jak ryba mocniej szarpnie, to żeby nie było tak dokręcone na beton, tylko żeby był jakiś margines taki, że ta ryba chociaż ten kawałek żyłki może wyciągnąć. Ryba podczas holu cały czas trzyma się blisko powierzchni, nawet nie próbuje zejść gdzieś tam w dolne warstwy wody, tylko blisko powierzchni. Fajne takie łowienie na tym fotelu jest. Człowiek się może w pełni zrelaksować. A jak tam u Was wygodnie? Kawa smakuje? No dobra, już ta rybka już jest w miarę tutaj w zasięgu, bo ten pierwszy odjazd był tak szalony, że pomyślałem, że to nie wiadomo co za ryba będzie. One po prostu w tej dobrze natlenionej wodzie mają tutaj energię. Tak też zauważyłem przy tym moim strzelaniu, nie wiem czy to tak dalej będzie, ale lepiej jest strzelić 2 razy po 3 ziarnka jak raz 6. Więc to strzelanie takie, żeby tam regularnie jakiś plusk w wodzie był, to chyba też jest ważne. No i to co Karol też powiedział, że te brania są właśnie w sumie w miarę szybko, jak ta bombka uderzy o powierzchnię, więc ryby tak jakby trzymały się tej powierzchni, co też mi pokazuje, że właśnie takie rzadsze, znaczy częstsze strzelanie, a mniejszą porcją jest bardziej skuteczne niż strzelić taki pełen mieszek, bo wtedy jak strzelamy małą porcją, to te ryby mają motywację, żeby być przy powierzchni, bo jakbyśmy strzelili cały mieszek, no to wtedy one wszystkiego nie zjadają i jest zachęta, żeby spłynąć do dna po to, co tam nie zostało. O, ryba taka jest. Pięknie to wygląda w tych okularach. Tutaj pięknie widać, jak ta ryba walczy. Przyznam się, że dawno tak nie miałem, żebym tak mógł obserwować walkę ryby pod wodą. Pięknie to wygląda. Karol też ma rybę? Piękna ryba, także do podbieraka i z podbieraka ją wypuszczę do wody, żeby jej się krzywda nie stała. Halo? Jesteście? Karol holuje rybę, Michał.
atakuj tam, nagrywaj, bo tam czeka na Was niespodzianka. Kamera nie... Chcesz rybę konkursową? Mówiłem o niespodziance, to jest ta niespodzianka. Bardzo żywotna, jak widzicie. Karol przed chwilą złowił rybę konkursową. Pytanie jest jedno, ocencie masę tej ryby i wpiszcie ją w komentarzu pod tym filmem. O reszcie opowiem Wam, jak wypuścimy rybę, jak usiądę na stanowisku. Piękna ryba. Najpierw może powiem, co jest do wygrania. Nagrodą w konkursie jest kosz Absolut 5G z obrotowym siedziskiem. Dokładnie ten, na którym dzisiaj łowię, więc wybaczcie, będą ślady użytkowania, ale to będą drobne ślady użytkowania, bo ten kosz ja dzisiaj dostałem od Michała nówkę sztukę i no nie był jeszcze brudny, zanim ja na niego nie usiadłem, ale trochę go tak ubrudziłem tutaj i butami, i troszkę pewnie śluzy rybiego będzie, ale myślę, że się nie pogniewacie. Fajna nagroda. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę, żeby wygrać ten kosz? Po pierwsze, ocencie wagę tej ryby, którą zaprezentował przed chwilą Karol. Napiszcie wagę w komentarzu w kilogramach, 2 miejsca po przecinku, czyli z dokładnością do 10 gramów. Kolejna sprawa, pod tym filmem zostawcie łapkę w górę. No i najważniejsza sprawa, bądźcie subskrybentami kanału Preston Innovations Polska na YouTubie. Trzymam za wszystkich kciuki. Fansy to ja byłem 2 lata i 2 razy miałem finał. I... Jest. Właśnie... Mówię, że zdjęcie. Wreszcie przypłynęły większe ryby. Myślę, że ta już ma na spokojnie. No właśnie, ten... Była. Na spokojnie 8 kg. Jak nie 9. Teraz mam nadzieję, że udało to się nagrać na kamerce sportowej. Można, tak jak przy pellet waglerze, to jest bardzo aktywna metoda, podciągnąłem zestaw. Natychmiast było branie, więc to jest takie cały czas kombinowanie, strzelanie i tak, to tak w kółko się, takie monotonne już to trochę jest po chwili, ale jak jest ryba, to wszystko wynagradza. Brania przy slow sinku są bardzo energiczne, bardzo mocne, ale pomimo tego, po pierwsze trzeba pilnować wędkę, ale jeśli można, to trzeba trochę tą rybę dociąć. Ona bierze taki pojedynczy pelet i to nie jest tak jak w metodzie, że nie następuje samo zacięcie. Więc najlepiej wcześnie, jak najszybciej, jak się zobaczy, że już żyłka się zaczyna napinać, dociąć rybę i wtedy jest ładnie wpięta zawsze. Może nie jest za każdym razem, ale jest wtedy lepiej wpięta, jest mniej spinek. Przypłynęły wreszcie większe ryby. Oj, nie trafiłem. Adam ma rybę. Przypłynęły wreszcie większe ryby. I można zobaczyć, że slow sink jest bardzo skuteczny. No i to też jest technika na duże ryby. Nie będę pokazywał, bo szkoda ryby. Wypuszczę. I rzucałem po kolejną. Karol dobrze tu podsumował to łowienie, że to łowienie jest takie dosyć monotonne, bo się cały czas coś robi. Zarzucamy, strzelamy, zarzucamy, znowu strzelamy, znowu. I co jakiś czas tam ruszy się ta żyłka, ja zacinam takie coś. Ale jak się zatnie rybę, no to jest naprawdę fajna nagroda za właśnie, no takie myślę kilkudziesięciominutowe tutaj pracowanie nad tym, żeby ta ryba wzięła. Więc takie dosyć satysfakcjonujące łowienie.
Jeszcze się muszę pewnie wielu rzeczy nauczyć, no bo tak jak wspomniałem na starcie, to jest mój pierwszy raz sinking bomb. Ale metoda jest obiecująca i na pewno w głębokich łowiskach warto o niej pamiętać i warto taki element wyposażenia mieć w swoim pudełku wędkarskim. Ryba sfotografowana i wypuszczona. Ryby się już ładnie wkręciły. Zrobiliśmy sobie taką małą przerwę. Z 15 minut porzucałem waglerem, nic się nie działo, to jednak ryby stoją niżej. Pierwszy rzut na slowsinka i jest ryba. Tak chciałbym Wam podpowiedzieć, nawet jeśli mamy nowy kosz Prestona, ja na przykład polecam kupić każdemu krótkie nogi. Jak teraz sobie holuję nisko, ta ryba nie walczy mocno, jak się holuje nisko oczywiście. I nogi nic nam nie przeszkadzają. Zawsze jest łatwiej i wygodniej na pomostach. To jest akurat tak fajna ryba. Ojej. Jest głęboko przy brzegach cele i się prosto nie holuje. Kolejna nie za duża ryba. Nadal czekamy na te konie. Jak przygotować zestaw do łowienia na slow sinking bomb? Przygotowanie zestawu jest banalnie proste i praktycznie nie różni się niczym od tego zestawu, który wykorzystujecie do łowienia na metodę lub na bombkę, korzystając z systemu ICS, bo to wspominaliśmy wcześniej z Karolem. Myślę, że doskonałość tych bombek polega między innymi na tym, że one funkcjonują w systemie ICS, czyli w ramach jednego trzonka można konfigurować zupełnie różne zestawy do różnych metod wędkowania. Po kolei. Na żyłkę zakładam trzonek z gumową osłonką i większość zestawu jest gotowa. Następnie montuję łącznik szybkiej wymiany przyponu. Węzeł, który przymocujecie tutaj, ten łącznik, myślę, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ważne, żeby był mocny i ważne, żeby było można go bardzo wygodnie przygotować. Ja, tak jak już kilkakrotnie wspominałem w filmach, ja używam tak zwanego węzła spinningowego, czyli takiego, który zawsze używałem do przywiązania przyponu wolframowego lub krętlika zagrawką do żyłki lub plecionki. I to jest dobry węzeł. Niektórzy wędkarze po nałożeniu tego haczyka do zaczepiania przyponu robią po prostu pętelkę i tą pętelkę później umieszczają w środku właśnie tego trzonka, więc tam nie widać, że to jest pętelka, ona tutaj na zewnątrz nie wystaje. No i zestaw, można powiedzieć, jest gotowy. W dolnej części montuje się przypon, w moim przypadku to jest przypon o długości 38 cm. Karol używa krótszych przyponów 30 cm i na trzonku montujemy slow sinkery. Tak to się nazywa w Prestonie. Slow sinkery Prestona są dostępne w dwóch wielkościach, 8 gramów oraz 10 gramów. Cięższy jest potrzebny wtedy, gdy chcecie zarzucać zestaw dalej. 8-gramowy do łowienia bliżej brzegu, ale w moim przypadku i przy łowieniu peletem 8 mm 8-gramowy sinker jest w porządku, więc zakładamy go na żyłkę, nasuwamy na trzonek, zabezpieczamy trzonek gumową osłonką i zestaw jest gotowy. Mając tak zmontowany zestaw, no ten zestaw jest bardzo uniwersalny, bardzo wszechstronny i można go, tak jak wspomniałem na początku, wykorzystać do różnych sposobów wędkowania na komercji. Po założeniu slow sinkera macie zestaw do łowienia na slow sinking bomb. Sinkera można zdjąć z trzonka i macie na przykład podejrzenie, że strzelaliście długo peletem. Oczywiście nie cały ten pelet został zjedzony w czasie opadania. Część tego peletu opadła na dno, więc przychodzi na pewno taki moment, że karpie schodzą do dna i żerują na dnie. No wtedy zamiast slow sinkera
zakładam ciężarek, tak zwaną bombkę i takim zestawem mogę łowić z dna. Jeśli chcielibyście zastosować podajnik do metody, nic prostszego, wystarczy zdjąć ciężarek i na ten sam trzonek można założyć podajnik do metody. Trzeba tylko zmienić przypon na krótszy i można też łowić na metodę, więc jak widzicie, zestaw bardzo prosty do stworzenia i bardzo wszechstronny na łowiskach komercyjnych. Ty, Michała, może byśmy po norwesku tą rybę wyholowali. Będziesz balił bęben, bum, bum, a ja będę i czekam na bęben. Nie da rady teraz, odjeżdża. Miałem bogate tradycje wioślarskie, nigdy nie wiosłowałem. Znaczy łódką to tak, ale na wiosłach takich prawdziwych nie. Metoda, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy, jest bardzo aktywna, więc na pewno dla wędkarzy, którzy lubią pójść nad wodę, zarzucić wędkę i sobie wygodnie siedzieć w fotelu, no raczej się nie nadaje, bo metoda jest naprawdę bardzo aktywna, bardzo często trzeba przerzucać zestaw, bardzo często trzeba dostrzeliwać ten pelet, żeby cały czas, mam takie wrażenie, tak pewnie ci, co łowią częściej na tą metodę, mogliby troszkę mnie poprawić, natomiast mam takie przeczucie, że trzeba cały czas, żeby w tym słupie wody te pojedyncze pelety opadały, dzięki temu te ryby jakoś tam pilnują tego naszego miejsca, no i co jakiś czas przechwycą nasz pelet, który opada w łowisku. Także po pierwsze metoda bardzo aktywna, na pewno nie dla leniuchów. Liczyłem troszkę na więcej brań, to znaczy brania są, tak mi się wydaje, bo to są nieraz takie szarpnięcia żyłki, ale wyobrażam sobie, że przy złych warunkach pogodowych to możemy takich brań nie zauważyć. Dopóki wędki nie będzie zabierało, to tych brań nie będziemy widzieć. A nie można znowu tej szczytówki bardzo mocno napiąć, no bo jeżeli szczytówka będzie napięta, no to tak jakby będziemy tą bombkę przesuwać i ten pelet zamiast mieć taki ruch, że spada, imitujemy taki naturalny opad peletu, no to ten pelet będzie w poprzek się przesuwał, co myślę dla mądrego karpia, no to będzie jasny sygnał, że coś jest nie tak. Chyba ale kloc taki ła. Jak widać, slow sinking bomb to bardzo skuteczna metoda. Piękne ryby, no właśnie skuteczna na bardzo duże ryby. Te cwane ryby, które gdzieś tam przebywają w toni, które wydawałoby się są trudne do złowienia, tą metodą jesteśmy w stanie zaprezentować im przynętę w ten sposób, że czasami są chętne, żeby otworzyć pysk i pobrać tą przynętę. Dla mnie na pewno to jest duża lekcja wędkowania. Jeszcze będę musiał popracować nad tym wędkowaniem. Wam bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia. Do zobaczenia.